Piękna listopadowa pogoda rozpieszcza nas w lipcu, więc czas na kolejną recenzję. Dzisiaj z SmartMe będziemy dla Was recenzować Google Home Hub, czyli inteligentny głośnik z wyświetlaczem od Google. Czy jest faktycznie inteligentny? Sprawdźcie sami. Zacznijmy od tego, czym jest Google Home Hub. Google Home Hub to inteligentny głośnik od Google z 7-calowym wyświetlaczem, który jest dotykowy. Tutaj możemy sobie nim sterować. No i poza tym tak, mamy głośnik, czyli możemy sobie słuchać muzyki. Cały design urządzenia jest spójny z wszystkimi urządzeniami Google Home, które w tym momencie już się nazywają Nest i wszystkie nowe będziemy mieli pod marką Nest. Z tyłu mamy znaczek Google'a i przycisk mikrofonu, którym możemy sobie go wyłączyć albo włączyć. To, czy on działa, czy nie, no to już zostawiam do Waszej decyzji. Tutaj opinie są dość mocno podzielone. Tylko tak naprawdę ten głośnik jest przy okazji głośnikiem. Nie chodzi tutaj o to, żeby móc na nim tylko i wyłącznie słuchać muzyki. Chodzi o asystenta, który jest wbudowany i dzięki któremu możemy sterować naszymi smart urządzeniami, które są podłączone na Google Home. I to właśnie na nich będzie się chciał dzisiaj mocniej skupić. Jedyny minus tego urządzenia: Google w pewnym momencie zaczął mówić po polsku, ale się obraził, już nie mówi. I niestety, ale musimy nim sterować wyłącznie po angielsku. Mam nadzieję, że w pewnym momencie, jak zaczniecie oglądać tą recenzję za 3 miesiące, 5 miesięcy albo za rok, to to, co mówię, będzie nieaktualne i będzie on już pięknie mówił po polsku, ale na dzień dzisiejszy jedyne, co możemy, to powiedzieć: OK Google, to lecimy dalej. Żeby nasz Google Home Hub dobrze działał, musimy go spiąć z naszym kontem Google Home. Do tego musimy ściągnąć aplikację Google Home, która działa zarówno na Androidzie, jak i na iOSie, więc nie musicie mieć urządzeń wyłącznie Google, żeby tym sterować, i podłączyć go jak każde nowe urządzenie przez skonfiguruj urządzenie i konfigurowanie nowych urządzeń. Tutaj nie będę w tym momencie pokazywał, bo ono już jest skonfigurowane, ale tak naprawdę klikamy dalej i po chwili nasz hub już jest wśród urządzeń, którymi możemy sterować. W tym momencie mamy samego huba. Po dodaniu do niego innych urządzeń typu oświetlenia albo rolet albo czegokolwiek innego, na przykład właśnie przez konfigurowanie nowych urządzeń albo skonfigurowanie ich od producentów, którzy współpracują, a ich jest naprawdę wielu, bo mamy tutaj IKEA HomeSmart, mamy Mi Home'a, no i mamy HomeBridge'a, o którym mówiłem już wcześniej. Po skonfigurowaniu w ten sposób urządzeń zarówno tych zewnętrznych, jak i naszego huba, możemy już sterować głosowo hubem, tymi urządzeniami. Przykładowo włączmy teraz światła w łazience, mówiąc komendę: OK Google, turn on the lights in bathroom. Sure, turning on 6 lights. Więc światła zostały zapalone, więc możemy je teraz wyłączyć. Mówiąc komendę: OK Google, turn off the lights in bathroom. Got it, turning 6 lights off. Światła wyłączone. Więc pierwsza rzecz, którą mamy z Google Home Hub, no to jest sterowanie głosowe wszystkimi naszymi urządzeniami. Ale to też nie wszystko. Poza tym możemy zacząć używać go w różnych automatyzacjach albo w scenach. Możemy sobie zbudować scenę, która się będzie nazywała Dobranoc, w której wszystkie nasze światła się wyłączą, w której się na przykład rolety obniżą. To już zależy od naszej tak naprawdę kreatywności. Wszystkim tym możemy po prostu mówić do naszego głośnika, a jeżeli mamy ich więcej w domu, to on i tak wychwytuje ten najbliższy, więc nie musicie się obawiać, że będą się ze sobą kłóciły, i sterować tymi urządzeniami głosowo. Google Home Hub to jeszcze więcej niż samo sterowanie naszymi smart urządzeniami. Tak naprawdę to jest cały asystent Google'a w tym urządzeniu, więc możemy robić na nim wszystko to, co robimy z naszą komórką, tylko w trochę bardziej interaktywny sposób. Więc zróbmy kilka komend i zobaczmy, co nasz Google Home Hub potrafi. Zacznijmy od pięknej pogody, którą mamy za oknem i co nam w tym momencie o niej powie. OK Google, what's the weather like? Currently in Myslovica it's 12 with rain. The forecast tonight is around 10 with rain. Mamy początek lipca i mamy 12 stopni z deszczem. Idealnie. Perfekto. Ale lecimy dalej. Z Googlem jesteśmy w stanie sobie dosyć długo porozmawiać, bo może nam na przykład opowiedzieć jakąś ciekawostkę. Taką komendą może być na przykład: OK Google, tell me something new. According to Wikipedia, African-American fashion designer Patrick Kelly was the first American in person of color to be voted into France's Organization of Fashion Designers. OK, coś nam powiedział w ten sposób. Może nam powiedzieć żart. OK Google, tell me a joke. Why does a duck have tail feathers? To cover its butt quack. OK.
Wszystko to oczywiście w języku angielskim, więc to musimy mieć na to zwracać uwagę, ale mamy wszystkie te opcje z asystenta. Mamy newsy, pogodę, nasz kalendarz. Wszystko to pokazuje się na wyświetlaczu, które jeżeli będzie w centralnym miejscu w domu, no to jest naprawdę już takim interaktywnym urządzeniem, z którym się bardzo fajnie działa. Więc powiem szczerze, że jeżeli chodzi o tego Google Home'a, jestem z niego naprawdę zadowolony. To, co w tym momencie widzicie, no to jest zdjęcie. Jedno z iluś zdjęć, które posiadam, bo Google Home poza tym jest również ramką na zdjęcia. Więc on jest podpięty do naszych zdjęć Google i przerzuca je sobie tak, żebyśmy przypominali sobie te zdjęcia w trakcie dnia. Myślałem, że to jest kompletnie nieprzydatne, ale jednak bardzo pomaga, bo tak naprawdę robiąc miliony zdjęć w dzisiejszych czasach, przeważnie robimy je i o nich zapominamy. Nigdy więcej do nich nie wracamy. Google sprawia, że czasami siedzę sobie w salonie i pokaże mi na przykład jakieś zdjęcie z wakacji sprzed 3-4 lat i przypominają się wspomnienia. Więc tutaj jest kolejny bardzo duży plus dla tego urządzenia. Opowiedziałem Wam już o elementach związanych ze Smart Home. Opowiedziałem również trochę o dodatkowych funkcjach, które mamy w Google Home. Teraz przejdźmy do tego, jak bardzo inteligentny jest ten inteligentny głośnik. Mam z nim problem, bo tak naprawdę nigdy nie wiem, co mi puści. Jeżeli każemy mu puścić jakąś piosenkę, jakby podstawowym medium, którym on używa, jest Spotify do puszczania muzyki, bardzo dobrze ją odczytuje, po czym puszcza coś kompletnie z czapy, niezwiązanego z tą piosenką. Podejrzewam, że teraz przed kamerą puści nam to, co chcemy, aczkolwiek musicie mieć na uwadze, że bardzo często zdarzało się, że puszczał kompletnie inną piosenkę z innego gatunku, strzelając sobie, nie mam pojęcia skąd. No ale sprawdźmy, jak mu teraz pójdzie. OK Google, play Last Christmas. Okay, Last Christmas by Wham. Here it is on Spotify. Puścił OK. Możemy sterować głosowo jego głośnością. Dajmy go głośniej. OK Google, set volume to 70%. OK Google, set volume to 10%. Poza tym możemy sobie sterować tym dotykowo. To jest też spory plus. OK Google, stop. Poza samą muzyką możemy sobie puścić także jakiś teledysk na YouTubie. Google to jest wyświetlacz, więc puści nam mały film. OK Google, play Last Christmas on YouTube. Okay, Last Christmas by Wham. Here it is on YouTube Music. No, jakaś reklama, jak to na YouTubie. Akurat puścił piosenkę bez wideo, ale jak widzicie, YouTube'a także puszcza, więc możecie sobie puszczać zarówno teledyski, jak i muzykę, sterować tym głosowo, więc oprócz tego, że jest jakiś ten problem w integracji ze Spotify'em, aczkolwiek słyszałem, że przy innych aplikacjach już on nie występuje, to mimo wszystko spełnia swoją funkcję jako inteligentny głośnik. Ważnym elementem ekosystemu Google są również rutyny. Dzięki rutynom, które w innych miejscach nazywają się na przykład scenami, możemy sobie kilka rzeczy zautomatyzować i zrobić kilka akcji. Więc tutaj Google Home Hub sam w sobie ma kilka wbudowanych rutyn, takich podstawowych. Więc zobaczmy, jak one w tym momencie działają. Przyjmijmy, że jest 7 rano i chcemy zobaczyć, jaka jest pogoda i usłyszeć jakieś newsy ze świata. Wystarczy, że powiemy OK Google, good morning. Good evening, Ariel. The time is 6:41 p.m. Right now in Myslovica it's 12 with rain. The forecast tonight is around 10 with rain. Have a good one. Here's the latest news. From Reuters TV US at 6:15 p.m. today. OK Google, stop. Komenda stop przeważnie przerywa wszystkie czynności Google'a, ale tak jak zobaczyliście, możecie sobie do rutyn na przykład podstawić, tak jak wcześniej wspominałem, wyłączanie świateł, obniżanie rolet albo na odwrót, czyli włączanie świateł i podwyższanie rolet. Tak naprawdę wszystkie elementy Smart Home'a, ale o samych rutynach w Google Home też opowiem Wam innym razem. Większość rzeczy, o których Wam dzisiaj opowiedziałem, jest związana z głosowym sterowaniem Google Home, ale tak jak wspominałem na początku, ten wyświetlacz jest dotykowy. Więc co możemy zrobić za pomocą samego dotyku? Możemy sobie na przykład zmieniać zdjęcia na to, które nam się bardziej podobało. Poza tym, jak sobie zjedziemy z góry na dół, mamy dostęp do naszych elementów związanych z Smart Home'em. Na przykład możemy włączyć nasze światło albo rutynę.
i działać nimi manualnie. Jeżeli sobie zjedziemy od prawej do lewej, mamy ostatnie akcje, które były związane, czyli tutaj widzicie newsy, które są związane z tym, co przeglądaliśmy, Spotify, YouTube, różnego rodzaju aplikacje, które możemy wykorzystywać i sobie przejeżdżamy, szukając tej, która jest dla nas najważniejsza. Jak zjedziemy z góry na dół, to mamy same ustawienia Google, na przykład jasność, głośność i kilka innych rzeczy. No i tak naprawdę godzinę, czyli z prawej, dobrze patrzę, tak, z prawej do lewej, jak sobie przejedziemy, no to Google jest również zwykłym zegarkiem. Kolejny element, jaki jest na plus. W momencie, kiedy światło zgasie, przykładowo jest noc albo oglądamy film, to Google z automatu po prostu włącza nam zegarek, nie pokazuje nam zdjęć, więc albo nam nie przeszkadza w seansie, albo nie zużywa zbędnie energii. Więc kolejna fajna funkcjonalność tego głośnika. Pewnie zostało jeszcze pełno rzeczy, których mogłem powiedzieć o tym urządzeniu, ale tak wydaje mi się, że trochę Wam już opowiedziałem. Więc krótko, czy warto jest mieć inteligentny głośnik w domu? Zdecydowanie tak, bo to nie jest tylko inteligentny głośnik. Jak zauważyliście podczas tego filmu, na temat samego głośnika mówiłem doprawdy niewiele. Bardziej jest istotne to, jak on się integruje z tymi urządzeniami, z naszym kalendarzem, z naszymi zdjęciami, z całym ekosystemem, jak możemy nim sterować. I to, że nas nasłuchuje i słucha tych komend. W teorii włącza się tylko wtedy, kiedy powiemy OK Google. W tym momencie słucha. Ale tak naprawdę to, czy słucha, czy nie słucha w innych momentach, kiedy na przykład wyłączam mikrofon, tego już nie wiemy. W każdym razie, jak mamy smart home i zaczynamy mieć więcej tych urządzeń i chcemy naprawdę mieć inteligentny dom, moim zdaniem powinniśmy mieć inteligentne głośniki tak naprawdę w każdym pomieszczeniu. Nie musimy mieć takiego głośnika w każdym pomieszczeniu. Wydaje mi się, że salon, duży pokój albo jakieś takie główne pomieszczenie wystarcza, a w pozostałych Google Home Mini, ale zdecydowanie urządzenie na plus. Google fajnie je zrobił i już w najbliższym czasie spodziewam się wysypu nowszych wersji już pod marką Nest. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Serdecznie zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, polajkowania tego filmu, wejścia na nasz portal i do zobaczenia w kolejnym filmie.